Witam, to jest wideo z jazdy próbnej Xpeng G6 Facelift 2026 rok. To auto jest na mojej liście potencjalnych zakupów razem z Teslą Model Y Uniper i Zeekr 7 Mix. To jest moje drugie podejście do tego samochodu. Jeździłem nim jakieś 2 miesiące temu, tylko że to była wersja przedliftowa. Postaram się troszeczkę opowiedzieć, co zauważyłem, jaka jest różnica między tą wersją a poprzednią. Wnętrze wygląda moim zdaniem o wiele lepiej niż wtedy. Wygląda bardziej harmonijnie. Tutaj mamy teraz ambient light. Tam tak samo mamy światło nastrojowe i to nawet dobrze pasuje do tego auta teraz, do tej kabiny. Miękkie materiały na górze, miękkie podłokietniki, dosyć, no bym powiedział, że nawet bardzo miękkie. Tutaj ta konsola też jest miękka. Tu mnie trochę zdziwiło właśnie, że jest twardo, to jest obite taką właśnie niby sztuczną skórą, ale ogólnie pod spodem jest twardo. Fotele są teraz z prawdziwej skóry Nappa, co jest wielką zaletą. Mają tak samo masaż, wentylację i oczywiście ogrzewanie. A tu muszę sprawdzić na tym rondzie jedną rzecz, bo tu są takie kolejny i nawet dobrze pokonało to auto te kolejny. Jak jechałem kiedyś, to chyba był Hyundai Tucson, jeśli dobrze pamiętam, plug-in hybrid, to na tym rondzie, jak wjechałem w te kolejny, to czułem tak miałem takie wrażenie, jakby koło miało mi odpaść. Bardzo niemiłe. A to auto zdecydowanie lepiej pokonuje to. A wtedy poprzednią wersją jak jeździłem, to uważałem, że to auto było bardzo ciche. Tylko wtedy były właściwie perfekcyjne. Co jest? Perfekcyjne warunki do tego, bo był tylko 1 metr na sekundę, czyli właściwie wiatru nie było. Teraz jest aż 5 metrów na sekundę i nadal uważam, że to auto jest ciche. Też jest dobrze wyciszone od spodu. Teraz jadę ile stoi? 100 km na godzinę. Tu muszę zwolnić, bo często policja stoi. I bym powiedział, że to jest jedno z bardziej cichych aut, jakim jeździłem przez, nie wiem, może nawet ostatni rok. Że duży plus. A jeśli jeżdżę właśnie po tym takim szwedzkim asfalcie, który jest naprawdę bardzo głośny i uważam, że auto jest ciche, no to uwierzcie mi, że w Polsce będzie tym bardziej ciche na tym czarnym asfalcie. Szwecja jest jeden z najbardziej głośniejszych asfaltów, chyba najgłośniejszy, nawet nie spotkałem się z takim głośnym asfaltem w innych krajach. Później tak, na plus też zmienił się ten wyświetlacz przede mną. Jest większy i mogę widzieć, co jest na nim napisane. Tamten moim zdaniem był za mały. Też ten wyświetlacz od Infotainment jest podobno trochę, bo nie, pół cala większy, ale ja jakoś tak, nie zauważyłem tego, za mała różnica. W tamtej wersji, co mi popsuło właściwie całą frajdę z jazdy, to był układ kierowniczy. On strasznie był taki sztuczny. Się czułem, jakbym, nie wiem, grał w jakąś grę komputerową, a nie jechał samochodem. Tu jest moim zdaniem lepiej. Może nie jest aż tak super fajnie, ale mogę powiedzieć, że raczej mógłbym się przyzwyczaić do tego. Co lubię jeszcze w tym aucie, to że są duże lusterka, jest ogólnie dobra widoczność. Może nie jest dobra widoczność do tyłu, bo tam zasłaniają mi zagłówki, widoki, szybka jest dosyć mała, ale jest lusterko cyfrowe. Co się nie zmieniło i nadal tego nie lubię, to ta owalna kierownica. Ona jest paskudna, niewygodnie się to trzyma i może tak, niewygodnie to się może nie trzyma, ale jak się skręca, no to jest dziwne uczucie.
Co do samego lusterka, jest strasznie dobra jakość. Nigdy nie widziałem tak dobrego lusterka cyfrowego. Bardzo miłe zaskoczenie. Może włożę ten kluczyk tutaj. A zapomniałem się spytać właśnie sprzedawcy, czy teraz jest keyless, czy trzeba mieć aplikację, tak jak wtedy, że był keyless, ale w telefonie trzeba było skonfigurować to. A przyspieszenie to jest wow. No, nawet przy takim dużym wietrze jest cicho w kabinie. Co mi się teraz nie podoba w tym cyfrowym lusterku, że odbijają mi się światła od samochodu. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale dziwne. Zjadę niedługo i później zawrócę i właśnie jak będę zawracał i wjeżdżał z powrotem na tą meskę, to tam są takie kolejny i ostatnio jak jechałem, to tam przy wjeździe miałem prędkość jakieś, nie wiem, chyba trochę ponad 90 km. To auto dosłownie tak aż podskakiwało, a dzień wcześniej jeździłem tam Teslą, a właściwie 2 Teslami, ten model na 4 koła i ten Y na tylną oś, na tylnią oś, i zdecydowanie lepiej to auto pokonało tamte nierówności niż ten X-Pack. I teraz mnie ciekawi właśnie, czy tu będzie lepiej. Kolejna rzecz taka trochę dziwna, co nie było tego w poprzedniej wersji, że tak czuję trochę jakby były, nie wiem, takie wibracje w kierownicy. Takie naprawdę minimalne wibracje, ale czuję to. Właśnie o tym wjeździe wspomniałem, że jak tu ostatnio jechałem takie 90 coś, to auto skakało. Teraz mniej skacze. Ale się włączyłem do ruchu. A jeszcze opowiem o fotelach. Fotele są naprawdę wygodne. Nie są ani takie za miękkie, ani za twarde. I bardzo mi pasują. Może są trochę za krótkie tutaj, bo widać, że są bardziej zrobione pod Chińczyków, którzy nie są za bardzo wysocy. Teraz włączę ten autopilot. Auto samo teraz wyhamowuje i tak samo trzyma się w swoim pasie. Spróbuję wyprzedzić. On powinien zmienić sam teraz, dobrze. Bardzo sprytnie. Sprawnie chciałem powiedzieć. Z powrotem niech zmieni automatycznie pas. A tu mógłby zrobić to szybciej. A jeszcze powrócę trochę do materiałów, bo pewnie dużo ludzi się zastanawia, jak to będzie później po paru latach, czy tam po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Ale widziałem takie recenzje, to jest jakiś taksówkarz francuski, który właśnie używa tego auta jako taksówkę i miał już chyba 60 albo 80 tysięcy kilometrów zrobione i auto wyglądało perfekcyjnie. Do tego jeszcze ma
małe dzieci, używa to auto też prywatnie i naprawdę super zadbane, nie było żadnych rys, materiały wyglądało właściwie tak samo jak nowe auto. I dobrze przejeżdża przez te przeszkody. Moją Mazdą 3, jak przejeżdżam przez to czuję tak, jakbym dosłownie prawie nie felgami uderzał o te przeszkody. Że zawieszenie jest kompetentne. Tak, podsumowując to wszystko, to uważam, że jest to dobre auto. Przede wszystkim zawieszenie jest bardzo fajne i dobrze wybiera dziury. Nie skacze tak jak poprzednia wersja i nadal jest komfortowe. Ogólnie jest bardzo dobry balans między sztywnością a komfortem. Wyciszenie tak samo jest bardzo fajne. Super szybkie ładowanie od 10 do 80%. Również w minusowych temperaturach to jest chyba, nie wiem, 15 minut do minus 30 stopni. I tak mi się wydaje, że oprócz Zeekr 7X nie ma innego takiego auta w Europie, które by się tak szybko ładowało. Później mamy autonomiczne parkowanie i inne funkcje z autopilotem bez żadnych dopłat. Nic nie skrzypi, wszystko jest dobrze spasowane. Wygodne fotele z wentylacją i masażem. Kamera 360 też jest dobrej jakości. A za wady bym powiedział, oczywiście to beznadziejną owalną kierownicę, która totalnie psuje ergonomię. Kiepski układ kierowniczy. Przy prędkościach autostradowych czuć, że sztucznie robi się ciężki, a przy niskich gumowatej totalnie nic nie czuć, co się dzieje pod kołami. Drgania w kierownicy. I to mnie tak zastanawia, czy to było tylko w moim egzemplarzu, czy tak jest we wszystkich. Później te twarde materiały w górnej części drzwi i na samym dole. Najbardziej mnie zaskoczyło właśnie, że w górnej części drzwi, bo wydawało mi się, że w poprzedniej wersji było miękko tam, ale nie jestem do końca przekonany. I ogólnie cena uważam, że jest wysoka, właściwie prawie tyle samo kosztuje co Tesla Model Y, a teraz Tesla ma promocję taką, że jak sprzedasz samochód swój przez nich, to dostajesz 40 000 koron obniżki na nowego Y i wtedy wychodzi, że Y jest tańszy niż ten Xpeng G6, a ogólnie uważam, że Tesla jest lepszym samochodem, lepiej się prowadzi, lepsze materiały w środku.